10 najbardziej zaawansowanych nazistowskich technologii. Miejsce 10. Goliat. Goliat SDKFZ-302 lub 303 był małym gąsienicowym pojazdem miną, opracowanym przez Niemcy na początku lat 40. XX wieku. Został zaprojektowany do niszczenia silnie umocnionych pozycji, czołgów oraz zapór inżynieryjnych. Pojazd był sterowany zdalnie przez operatora za pomocą kabla o długości 650 metrów. Kabel przesyłał sygnały sterujące oraz komendę detonacji, ale był bardzo podatny na przecięcie przez ogień lub przeszkody. Wersja SDKFZ-302 wykorzystywała cichy silnik elektryczny, lecz była kosztowna i miała ograniczony zasięg działania. Późniejsza wersja SDKFZ-303 miała tańszy silnik benzynowy, co pozwoliło na większą produkcję. Robot ważył około 370 kg, wersja elektryczna lub 450 kg, wersja spalinowa. Goliat przenosił ładunek wybuchowy o masie około 60 kg, 302 lub do 100 kg, 303. Maksymalna prędkość wynosiła 6 lub 10 km na godzinę, co czyniło go stosunkowo powolnym celem. Wyprodukowano ponad 7000 egzemplarzy, jednak wiele z nich zostało zniszczonych przed osiągnięciem celu. Mimo ograniczonej skuteczności Goliat jest uznawany za jednego z pierwszych poprzedników współczesnych robotów i dronów bojowych. Miejsce 9. Schienenzeppelin. Schienenzeppelin był eksperymentalnym pojazdem kolejowym, zaprojektowanym przez Franza Krukenberga, inspirowanym konstrukcjami lotniczymi. Powstał w 1930 roku w Niemczech jako próba osiągnięcia bardzo dużych prędkości na torach. Miał około 25 metrów długości i opływowy kształt zmniejszający opór powietrza. Konstrukcja była wykonana głównie z aluminium, dzięki czemu pojazd był stosunkowo lekki. Napęd zapewniał silnik lotniczy V12 BMW o mocy 600 koni mechanicznych. Silnik obracał duże dwu- lub czterołopatowe śmigło, zamontowane z tyłu pojazdu. W czerwcu 1931 roku osiągnął rekordową prędkość 230 km na godzinę na trasie Berlin-Hamburg. Rekord ten utrzymał się aż do lat 50., kiedy pojawiły się nowoczesne pociągi elektryczne. Projekt miał jednak poważne wady, takie jak brak możliwości cofania i niebezpieczne odkryte śmigło. Z powodu tych ograniczeń oraz problemów praktycznych projekt został porzucony, ale do dziś uznaje się go za ważny krok w rozwoju szybkiej kolei. Pokazał, jak duże znaczenie ma opór powietrza przy wysokich prędkościach. Inspirował późniejsze konstrukcje szybkich pociągów w Europie i na świecie. Schienenzeppelin został rozebrany w 1939 roku, a jego elementy wykorzystano do innych projektów. Miejsce 8. Fliegerfaust. Fliegerfaust, znany też jako Luftfaust, był eksperymentalnym niemieckim przenośnym systemem przeciwlotniczym opracowanym w 1944 roku. Jego celem było umożliwienie piechocie zwalczania nisko lecących samolotów alianckich bez użycia ciężkich dział przeciwlotniczych. Istniały różne wersje, m.in. Luftfaust A, 4 lufy oraz bardziej znana Luftfaust B z 9 lufami. Lufy były ułożone w okrąg, tworząc charakterystyczny pakiet przypominający wiązkę rur. Broń wystrzeliwała serię małych rakiet kalibru około 20 mm w dwóch szybkich sekwencjach. Pociski były napędzane silnikiem rakietowym i stabilizowane obrotowo, ale ich celność była bardzo ograniczona. Maksymalny zasięg wynosił około 500 metrów, a skuteczność przeciw szybkim celom była niska. Broń była lekka i mogła być obsługiwana przez jednego żołnierza, co czyniło ją prekursorem nowoczesnych Manpads. Projekt broni zatwierdzono w styczniu 1945 roku i zamówiono na początek 10 000 sztuk. Wyprodukowano ich jednak niewiele, bo tylko około 80 sztuk, dostarczając do jednostki doświadczalnej na froncie zachodnim. Wiadome jest, że zachowały się 1 lub 2 egzemplarze, zdobyte przez aliantów. Fliegerfaust nie zdążył wpłynąć na przebieg wojny, ale stanowił ważny krok w rozwoju ręcznych systemów rakietowych. Miejsce 7. ZG-1229 Vampir.
ZG-1229 Vampir był przenośnym zestawem noktowizyjnym, opracowanym przez niemieckich inżynierów pod koniec II wojny światowej. Jego pełna nazwa pochodzi od niemieckiego Zielgerät 1229, czyli urządzenia celowniczego. System był najczęściej montowany na karabinie szturmowym STG-44. Składał się z celownika podczerwieni, reflektora IR oraz ciężkiego akumulatora noszonego na plecach. Reflektor emitował niewidzialne dla oka ludzkiego światło podczerwone, które było wykrywane przez celownik. Dzięki temu żołnierz mógł widzieć i celować w całkowitej ciemności na dystansie do 80 metrów. Sam noktowizor ważył 2,5 kg, plus masa karabinka wynosząca ponad 5 kg. Oprócz tego żołnierz posiadał olbrzymi plecak, mieszczący 11V akumulator i system zasilający o wadze łącznej 13,5 kg. Cały zestaw ważył więc ponad 20 kg, co znacznie ograniczało mobilność użytkownika. Prawdopodobnie powstało około 310 zestawów tego typu. Sprzęt był używany w niewielkich ilościach, głównie na froncie wschodnim, w końcowej fazie wojny. Był to jeden z pierwszych praktycznych systemów noktowizyjnych zastosowanych bojowo. Technologia Vampira stała się podstawą dla powojennego rozwoju nowoczesnych noktowizorów i systemów termowizyjnych. Miejsce szóste. Bachem-BA 349 Nater. Bachem-BA 349 Nater był eksperymentalnym rakietowym myśliwcem, przechwytującym opracowanym w Niemczech pod koniec II wojny światowej. Został zaprojektowany przez Ericha Bachema jako tania i szybka w produkcji broń przeciwko bombowcom alianckim. Bachem-BA 349 Nater miał długość 6 metrów oraz masę całkowitą 2200 kg. Startował pionowo z wyrzutni jak rakieta, co było bardzo nowatorskim rozwiązaniem jak na tamte czasy. Napęd stanowił silnik rakietowy, Walter wspomagany dodatkowymi rakietami startowymi na paliwo stałe. Osiągał prędkość około 1000 km na godzinę oraz pułap 14 000 metrów. Po osiągnięciu odpowiedniej wysokości pilot miał kierować się w stronę formacji bombowców. Uzbrojenie stanowiła bateria rakiet umieszczonych w nosie samolotu. Po wystrzeleniu rakiet przód maszyny miał się odłączać, a pilot ratował się spadochronem. Tylną część z silnikiem planowano odzyskiwać przy użyciu spadochronu do ponownego użycia. Samolot był w dużej mierze wykonany z drewna, aby oszczędzać strategiczne materiały. Program zakończył się po kilku testach, w tym jednym tragicznym locie załogowym w 1945 roku. Nater był jednym z najbardziej nietypowych i desperackich projektów lotniczych III Rzeszy. Miejsce piąte. Messerschmitt Me-163 Comet. Messerschmitt Me-163 Comet był niemieckim przechwytującym myśliwcem rakietowym, opracowanym przez Aleksandra Lipisza i produkowanym przez firmę Messerschmitt. Został po raz pierwszy oblatany w 1941 roku. Był jedynym w historii samolotem rakietowym użytym operacyjnie w działaniach bojowych. Komet miał prawie 6 metrów długości, a jego masa wynosiła około 1900 kg i do 4300 kg przy starcie z paliwem. Napędzał go silnik rakietowy Walter HWK 109-509 na paliwo ciekłe, które było bardzo niestabilne i niebezpieczne. Samolot osiągał prędkości około 1000 km na godzinę oraz bardzo szybko się wznosił, docierając do bombowców w kilkadziesiąt sekund. Startował z użyciem odrzucanego wózka, tak zwany dolly, który po starcie odpadał, zmniejszając masę. Lądowanie odbywało się na wysuwanej płozie, co często prowadziło do uszkodzeń i wypadków. Czas pracy silnika wynosił zaledwie 8 minut, co bardzo ograniczało czas walki. Po wyczerpaniu paliwa Me-163 stawał się szybowcem i musiał wrócić do bazy bez napędu. Uzbrojenie stanowiły działka 30 mm oraz eksperymentalne rakiety strzelające w górę do bombowców. Łącznie zbudowano około 370 egzemplarzy. Pomimo ogromnych osiągów, był trudny w obsłudze i bardziej niebezpieczny dla pilotów niż dla przeciwnika. Miejsce czwarte. Silbervogel.
Silbervogel był koncepcją bombowca suborbitalnego, opracowaną przez Eugena Zengera we współpracy z Irene Brett pod koniec lat 30. XX wieku. Projekt należał do najbardziej zaawansowanych idei lotniczych nazistowskich Niemiec i znacznie wyprzedzał swoją epokę. Silbervogel miał mieć około 28 metrów długości i osiągać prędkość maksymalną rzędu 22 000 km na godzinę. Maszyna miała startować z bardzo długiej, specjalnej rampy przy użyciu rakietowego wózka startowego. Po starcie osiągałaby prędkość hipersoniczną i wznosiła się na wysokość około od 100 do 150 km, czyli na granicę kosmosu. Plan zakładał tak zwany lot skokowy, czyli wielokrotne odbijanie się od górnych warstw atmosfery. Dzięki temu zasięg pojazdu mógłby obejmować praktycznie cały glob, w tym potencjalne cele w USA. Napęd stanowił silnik rakietowy, zasilany ciekłym paliwem, co było wówczas bardzo nowoczesnym rozwiązaniem. Jednym z największych problemów był ekstremalny wzrost temperatury podczas powrotu do atmosfery. Ówczesna technologia materiałowa nie pozwalała na skuteczną ochronę termiczną pojazdu. Projekt nigdy nie został zrealizowany, ale uznaje się go za ważnego prekursora współczesnych samolotów kosmicznych i wahadłowców. Miejsce trzecie V2. V2 była pierwszą operacyjną rakietą balistyczną dalekiego zasięgu używaną w działaniach wojennych. Została opracowana przez zespół kierowany przez Wernera von Brauna w ośrodku badawczym Peenemünde. V2 została użyta bojowo po raz pierwszy 8 września 1944 roku, gdy rakiety uderzyły w Paryż i Londyn. Napęd stanowił silnik rakietowy na ciekłe paliwo, wykorzystujący etanol i ciekły tlen jako utleniacz. Rakieta miała długość około 14 metrów długości, wagę 12,5 tony i osiągała prędkość 5800 km na godzinę, czyli znacznie przekraczającą prędkość dźwięku. Jej zasięg wynosił około 300 km, co pozwalało na ataki na odległe cele. Po starcie wznosiła się na wysokość około od 80 do 100 km, wchodząc na trajektorię balistyczną. System naprowadzania opierał się na żyroskopach i prostym autopilocie stabilizującym lot. Rakieta przenosiła głowicę bojową o masie 1000 kg materiału wybuchowego. Głównym przeznaczeniem pocisków V2 był ostrzał miast Wielkiej Brytanii. W tym celu na francuskim wybrzeżu kanału La Manche, rejon Eperlec, Niemcy przygotowali schrony wyrzutnie do wystrzeliwania rakiet. Gdy stałe wyrzutnie V2 zostały całkowicie zniszczone przez alianckie lotnictwo bombowe, później wystrzeliwane były z mobilnych wyrzutni, co utrudniało ich wykrycie i zniszczenie przed startem. Ostatecznie rakiety V2 wystrzeliwano z terenu Holandii, z okolic Hagi. V2 była jedną z najważniejszych tzw. Wunderwaffe, cudownych broni III Rzeszy, czyli zaawansowanych technologicznie projektów, mających odwrócić losy wojny. Mimo zaawansowania technologicznego miała ograniczoną celność, ale stała się fundamentem rozwoju współczesnych rakiet kosmicznych i balistycznych. Miejsce drugie. Haunebu. Haunebu to tajny niemiecki projekt, który miał obejmować latające dyski, które były podobno rozwijane przez niemieckich inżynierów. Pod koniec wojny istnieją sugestie, że Haunebu był częścią tajnych prac nad technologią UFO, gdzie dyski miały być napędzane zaawansowanymi silnikami magnetycznymi lub antygrawitacyjnymi, w tym Die Glocke. Według legendy Haunebu miał różne rozmiary i mógł osiągać prędkości przekraczające prędkość dźwięku, a nawet wylatywać w przestrzeń kosmiczną. Natomiast Die Glocke miał być urządzeniem antygrawitacyjnym lub czasoprzestrzennym, zdolnym do manipulowania grawitacją lub przestrzenią i czasem. Istnieje wiele niepotwierdzonych spekulacji dotyczących funkcji Die Glocke, w tym, że mógł mieć związek z bronią masowego rażenia lub eksperymentami nad czasoprzestrzenią. Projekt pozostaje jednak nieudowodniony, a większość informacji o nim pochodzi z relacji byłych inżynierów i nieoficjalnych źródeł. Projekty te miały być rozwijane w tajnych niemieckich laboratoriach, takich jak Riese, kompleksie w Górach Sowich. Istnieje wiele spekulacji na temat
np. Die Glocke i Haunebu, ale żadnych dowodów na ich faktyczne istnienie ani funkcjonowanie nigdy nie znaleziono, a wiele z tych opowieści wydaje się być jedynie mitami wojennymi. Po wojnie według niektórych teorii spiskowych Die Glocke i Haunebu miały zostać przejęte przez USA, a technologia ta miała inspirować rozwój nowoczesnych technologii lotniczych i kosmicznych. Historycy i badacze uznają Haunebu za mit, który powstał z połączenia propagandy, fantastyki i dezinformacji. Mimo braku dowodów temat pozostaje popularny i jest często wykorzystywany w filmach, grach i teoriach o UFO. Choć nie jest to wysoce zaawansowana technologia wojskowa, warto wspomnieć o ciekawym wynalazku nazistowskich naukowców. Panzerschokoladę, nazywana też pancerną czekoladą, to potoczna nazwa czekolady, która rzekomo była stosowana przez żołnierzy niemieckich podczas II wojny światowej. Według niektórych źródeł zawierała ona substancje psychoaktywne, takie jak metamfetamina, mające zwiększać wytrzymałość i koncentrację. Istnieją jednak spory historyczne co do tego, czy była ona rzeczywiście szeroko używana w takiej formie. Bardziej udokumentowane jest stosowanie przez Niemców środka o nazwie Pervitin w tabletkach. Natomiast potwierdzoną nazwą i legalną czekoladą była niemiecka Coca-Cola, zawierająca większą ilość kofeiny z kawy i orzeszków cola. Produkowana jest od 1936 roku jako środek pobudzający. Została wprowadzona na rynek z okazji Igrzysk Olimpijskich w Berlinie. Początkowo jako czekolada sportowa, była popularna między innymi wśród żołnierzy i pilotów myśliwców podczas II wojny światowej, ponieważ pomagała zwiększyć czujność i koncentrację. Do dziś jest sprzedawana w charakterystycznych okrągłych metalowych puszkach i ceniona jako szybkie źródło energii. Miejsce pierwsze. Horten Ho 229. Horten Ho 229 był eksperymentalnym niemieckim myśliwcem-bombowcem o układzie latającego skrzydła. Został zaprojektowany przez braci Reimar Horten i Walter Horten, którzy specjalizowali się w tego typu konstrukcjach. Projekt realizowano dla firmy Gother Wagon Fabrik pod oznaczeniem Ho 229 lub Go 229. Pierwszy lot szybowca bez napędu odbył się 1 marca 1944 roku, natomiast pierwszy lot testowy Ho 229 V2 wyposażonego w silniki turboodrzutowe odbył się 2 lutego 1945 roku. Horten Ho 229 miał prawie 8 metrów długości oraz rozpiętość skrzydeł wynoszącą 17 metrów. Samolot był napędzany 2 silnikami odrzutowymi Junkers Jumo 004, takimi samymi jak w Me 262. Konstrukcja nie posiadała klasycznego kadłuba ani ogona, co zmniejszało opór powietrza i zwiększało prędkość. Duża część struktury była wykonana z drewna i materiałów kompozytowych z dodatkiem węgla. Według niektórych badań mogło to częściowo ograniczać wykrywalność przez radary. Miał być wyposażony w 2 działka 30 mm. Mógł być używany jako samolot myśliwski, ponieważ jego osiągi teoretycznie przewyższały wszystkie samoloty alianckie. Jednak był to raczej pierwszy projekt Göringa z cyklu tzw. 3x1000, samolot szturmowy bombowy o zasięgu ponad 1000 km, prędkości do 1000 km na godzinę i nośności do 1000 kg uzbrojenia w postaci bomb lub rakiet. Projekt przerwano z powodu zakończenia wojny. Zbudowano tylko 3 prototypowe egzemplarze, a podczas końcowych walk w Niemczech w 1945 roku wywiad amerykański przechwycił 2 pokrewne egzemplarze. Konstrukcja miała wpływ na rozwój nowoczesnych samolotów stealth, takich jak Northrop B-2 Spirit, który powstał ponad 40 lat później. Jedyny zachowany Horten Ho 229, prototyp V3, znajduje się obecnie w Stephen F. Advar Hazy Center, części Smithsonian National Air and Space Museum w Stanach Zjednoczonych. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.